Witam Was w kolejnej Yerbie czy Herbie. Po dłuższej chwili nieobecności odpowiadamy na kolejną porcję Waszych pytań. Zapraszam, nie przeciągając. Która herbata lepiej oczyszcza organizm? Czerwona czy zielona? Która jest lepsza w ogóle Twoim zdaniem? Lepsza? No... to zależy do czego, bo generalnie jeśli chodzi o smak, to trudno powiedzieć. Ja lubię obie, zależy na co mam nastrój. Natomiast która lepiej oczyszcza? Uważam, że jednak czerwona. Oczywiście zielona również ma różne takie właściwości, ale to czerwona przyspiesza metabolizm tłuszczy, w których mamy zawarte toksyny. Ona bardziej oczyszcza krew. Zdecydowanie uważana jest za herbatę oczyszczającą, więc pod tym kątem polecam bardziej. Co Pan sądzi o żeliwnych czajnikach do herbaty? Nie widzę ich na żadnym filmiku. Można w takim parzyć różne herbaty, czy przechodzą zapachami? Były na filmikach, konkurs, kto znajdzie. W sumie nie ma nagrody, ale no szukajcie. Jeśli ktoś ogląda nas od dawna, na pewno pamięta kilka odcinków. Nawet w jednym byłem dziwnie ubrany i tam był taki czajnik zastosowany właśnie w ten sposób, w jaki powinien być stosowany, czyli do grzania wody. Czajniki żeliwne to jest coś takiego jak nasze z gwizdkiem taki na gaz. To jest w Azji używane do przygotowania wody, a nie samej herbaty. Rzeczywiście można w tym zaparzyć, nie ma żadnego problemu, ale wyobraźcie sobie, w domu również moglibyście zrobić herbatę w takim czajniku z gwizdkiem, nie? I w sumie dlaczego by nie? Udałoby się, więc jak najbardziej jest to używane. Czy przechodzą zapachem? Nie. One są, przynajmniej te takie, które są dostępne na rynku, trochę lepszej jakości, one są emaliowane od środka, także z zewnątrz jest gołe żeliwo, ale od środka jest emalia, więc da się to normalnie umyć. Ja używam w zmywarce nawet piorę, więc nie ma problemu, nic się złego z tym nie dzieje. Czemu się nie używa? No bo wolimy ceramikę, mamy masę fajnej ceramiki, to jest dedykowane do herbaty, ale tak, można w tym parzyć, czemu nie, zwłaszcza, że wygląda to dobrze, no to jest jednak takie azjatyckie, fajne. Jako iż studia tuż, czas najwyższy się trochę rozejrzeć po kierunkach, co by się rozwijać. W temacie około herbacianym obracam się już ładne kilka lat, więc pomyślałem, aby jakkolwiek powiązać z tym moją przyszłość. Czy jest jakiś konkretny kierunek studiów, który pomaga w rozwoju, ukierunkowuje jeszcze bardziej w tych klimatach, czy wszystko to raczej kwestia bycia samoukiem i własną herbaciarnię może otworzyć każdy? Pytanie być może głupie, lecz kto pyta, nie błądzi. Pozdrawiam i życzę jeszcze większego rozkwitu kanału. Dziękujemy, pozdrawiamy również. Co do studiów związanych z herbatą, no to w Polsce nie ma. W Polsce nie ma, trzeba się wybrać do Azji. Korea, Chiny, Japonia to są miejsca, gdzie rzeczywiście można się szkolić jako herbaciarz. Można dostać uprawnienia do wykonywania ceremonii. Jak się nie mylę, to w Korei to jest bardziej powiązane z taką historią, etykietą, sztuką. W Chinach raczej też jakoś taka w stronę jakieś wydziały artystyczne, że tak powiem. No w Polsce co można zrobić? Można iść na jakieś zielarstwo, można iść na jakąś farmakognozję, ale tam o herbacie jako takiej nie ma. Jeżeli chodzi o herbaciarnię, żeby ją po prostu mieć, można na nią spojrzeć jako na zwykły po prostu lokal gastronomiczny, można iść na jakieś hotelarstwo albo marketing, zarządzanie, bo poniekąd zakładając herbaciarnię zakłada się też firmę, no i można mieć tych herbaciarni 50 i wtedy bardziej niż znajomość herbaty przydaje się jednak znajomość prowadzenia po prostu biznesu, więc może pod tym kątem, ale tak to bycie samoukiem najbardziej się przydaje. Jakaś może dietetyka, jakaś biotechnologia, no nie wiem, wszystko co jest z tym jakoś związane, ale stricte o herbacie nie nauczycie się nigdzie jak to robić. No, trzeba na jakieś kursy iść, które są organizowane w kraju, ale nie, no magistrem herbaty w Polsce się nie zostanie. Witam! Nie wiem, czy to odpowiednie miejsce na takie pytanie, ale je zadam. Z filmów publikowanych na tym kanale wiem, że nie należy dodawać cytryny do herbaty, w której nadal pływają liście, znajduje się torebka. A jak to jest z herbatami sprzedawanymi z dodatkiem cytryny? Czy one mogą być szkodliwe? Pozdrawiam i życzę szczęśliwego herbacianego nowego roku. Dziękujemy wzajemnie, pozdrawiamy. Jak to jest z tą cytryną? No tutaj nie chodzi o samą cytrynę, tylko o kwas cytrynowy, który jest w soku cytrynowym. Musicie sprawdzić na przykład, wybieramy z tej herbaty same te kawałki cytryny i próbujemy je zaparzyć osobno, a potem kosztujemy. Jeśli to jest kwaśne, to znaczy, że ta cytryna nie była odpowiednio przygotowana i nie jest to herbata, którą, znaczy, no wiadomo, nie zaszkodzi nam to tak jakoś szalenie, no to jest kwestia, żeby przez wiele lat nie pić po prostu herbaty z cytryną i fusami razem, zwłaszcza świeżą cytryną. Ale jeżeli boimy się i chcemy unikać, no to tak, taką herbatę wtedy należy odstawić. Ale najczęściej są to po prostu kawałki cytryny pozbawione soku, już bez kwasu, one są nawet jakieś kandyzowane, liofilizowane. Cuda na patyku, więc jest to raczej bezpieczne, ale no jeśli się boicie, zawsze możecie zrobić ten eksperyment, wyłowić po prostu tę cytrynę i sprawdzić. Jeśli to jest na przykład skórka cytrynowa, tym bardziej jest to bezpieczne. No najwięcej tego kwasu jest jednak w soku, który jest w świeżej cytrynie. Mam pytanie, jeśli mam do yerby tykwę,
to jak ją czyścić? W sensie, żeby odłożyć po piciu yerby do półki, to co muszę zrobić, żeby się nie zniszczyła lub nie zgniła? Wysuszyć, a jeśli kaloryfer nie grzeje, to w jaki sposób mam to zrobić w zimie? Nie mam suszarki, bo mi niepotrzebna. A na jeszcze jedno, jakby tak iść z tykwą na spacer, po prostu gdzieś ją zabrać, to po skorzystaniu z niej będzie dalej wilgotna i od tego momentu ile mamy czasu na wysuszenie jej, albo na przykład nie spleśniała. Parę razy już się to pytanie pojawia. Właśnie ja nie wiem, jak długo pleśnieje tykwa, bo mi nigdy nie spleśniała i nigdy jej jakoś szczególnie nie suszyłem. Wiecie, no wypłukuję, potem wlewam wrzątek, żeby ją wyparzyć, no i odstawiam na półkę. No wiadomo, wylewam całą wodę, można gdzieś, jeśli tam się nie wyleje wszystko jakąś szmatką, to osuszyć, można ją postawić do góry nogami, żeby sobie obciekała, ale no nie, no to schnie, dość fajnie schnie, bez użycia suszarek, kaloryferów, no chyba, że macie jakoś zimno i wilgotno w mieszkaniu bardzo, ale no nie, raczej nie sądzę, żeby był jakiś problem. A spacer? No zależy jaki długi spacer, ale też nie sądzę, żeby to był problem. Bierzemy na spacer, wracamy do domu, albo nawet fusy wywalamy gdzieś w parku, prawda? Tak jak się to robi w Ameryce Południowej. U nich to jest naturalne, należy te fusy wyrzucić, żeby wróciły do ziemi, więc powszechnie się tam rzuca fusami z tykwy i wszędzie się walają. Myślę, że u nas też nie będzie problemu, to jednak listki, no organiczne. Nawet nie ma torebki, tak jak w herbacie, żeby coś tam mogło wyglądać jak śmieci. Tak wywalamy do kieszeni, do domu, przepłukujemy, odstawiamy na półkę. Nie sądzę, żeby to wymagało dodatkowych zabiegów. Jeśli kiedyś będę miał jakąś niepotrzebną tykwę, to obiecuję zrobić taki eksperyment, że postaram się sprawdzić, ile dni ona potrzebuje, żeby spleśnieć, ale musiałbym ją chyba nawilżać cały czas. Zobaczymy. Witam. Czy można by było w przyszłości wynaleźć nowy kolor herbaty? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również. Można by, tylko no, kwestia jest taka, trzeba się zastanowić, czym się różnią kolory herbaty w ogóle, te 6 kolorów, prawda? No przede wszystkim stopniem oksydacji, poza tym sposobem obróbki. Może to być w przypadku herbaty żółtej i czerwonej, może to być oksydacja czy tam fermentacja mikrobiologiczna, a w przypadku herbaty białej chodzi o to, że to są najmłodsze puchate listeczki, więc co by tu nowego wymyślić? Na pewno nie możemy wziąć pod uwagę sposobu przygotowania herbaty. Na przykład nie możemy dodać do herbaty mleka i powiedzieć, że wynaleźliśmy herbatę beżową na przykład, bo nie, to nie o to chodzi. Chodzi o sam susz i sposób jego obróbki od liścia aż do, właściwie od krzaczka aż do powiedzmy gotowego suszu. Więc jeśli macie jakiś pomysł, to jak najbardziej. Kwestia tylko taka, że trzeba zyskać jeszcze uznanie w herbacianym świecie. Krótko mówiąc, to, że ktoś wymyśli nowy kolor, to wcale nie znaczy, że on istnieje i że on obowiązuje i że ktoś będzie go uznawał za nowy kolor. Do dzisiaj się herbaciarze jeszcze kłócą, czy na przykład herbata biała powinna być osobnym kolorem, a czy nie jest to taka specyficzna odmiana zielonej herbaty. Więc no, myślę, że najlepiej zrobić to w Azji, będąc właścicielem plantacji. Wtedy można sobie eksperymentować, mając jakby już jakieś uznanie na rynku herbacianym, forsować wtedy nowy kolor. Jeśli się to przyjmie i wszyscy zaczną go poważać i uważać, że taki istnieje, no to tak, wynaleźliśmy nowy kolor herbaty, ale no nie będzie to łatwe. Świetny kanał, odkryłem go niedawno, więc mam sporo filmów do nadrobienia, ale myślę, że przy dobrej yerba szybko minie. A teraz pytanie, co myślisz o tym, że pijąc tyle herbaty i yerby tak często i w takich ilościach, możesz po prostu przyzwyczaić się do dawek, co spowoduje, że będziesz musiał pić większe ilości? Dziękujemy za komplementy, pozdrawiamy serdecznie. Tak, ja się uodparniam. Kofeina no, rzeczywiście nie kumuluje się w ludzkim ciele. To jest tak, że tam, jak się nie mylę, do 5 godzin chyba ją wydalamy, utylizujemy, więc kwestia by była taka, żeby przesadzić z kofeiną, trzeba by to robić bardzo szybko, żeby się nagromadziła po prostu ta ilość w ciele. Ale tak, ja zauważyłem, że mój próg, powiedzmy, odporności na kofeinę podnosi się. Jeżeli kilka dni z rzędu sporo piję yerba mate, no to w pewnym momencie przestaje to na mnie działać. Czuję się śpiący, nie pobudza mnie to, trzeba odstawić, trzeba odzwyczaić swoje ciało troszeczkę, no ale jakichś ekstremalnych sytuacji nigdy nie miałem, żeby nagle przestało działać, o nie, koniec świata, już więcej nie piję yerby, bo nie działa na mnie yerba, nie, no. Nie sądzę, no to jest jednak biologia, słuchajcie, no kofeina ma na ludzki organizm konkretny wpływ i tego się nie zmieni. Nie sądzę, żeby byli ludzie odporni na kofeinę, no ale jak ze wszystkim, podnosząc dawkę, można po prostu sobie te tolerancje jakby zwiększyć, więc uważajcie, bo będziecie musieli pić już takie ilości, że to przestanie być fizycznie wykonalne, ale warto odstawić czasem tam na dzień, na weekend na przykład. Jak nie musicie rano wstawać, to po co żłopać tę yerbę w weekend, jak możecie się wyspać, no jeśli ktoś wstaje o 11 wypoczęty, no to ta yerba to jest już tylko kwestia przyzwyczajenia. Wcale nie potrzebujecie wtedy kofeiny. Ja zwykle tak robię. W weekend po prostu nie piję yerby, bo nie potrzebuję. I od poniedziałku znowu daje mi kopa.
Czym się różni Tiguan zwykła od tej Super Great? Raz spotkałam się z opisem, że ta druga to wersja lepsza jakościowo. Ostatnio znowu słyszałem, że różni się sposobem obróbki, a więc jeśli wolno spytać, jak jest? A no tak, że Super Great to oznacza po prostu no dosłownie to, co oznacza, czyli no great, wiecie, no stopień, klasa, no, jak w szkole, no a super, no po prostu lepsza, najwyższa, więc tak, wszystko to prawda. Po pierwsze, lepsza obróbka liści, lepsza w znaczeniu takim ostrożniejsza, uważniejsza, bardziej pracochłonna, mniej maszynowa, taka powiedzmy wolniejsza, która sprawia, że mniej się daje tej herbaty wyprodukować, ale liście są mniej zniszczone, mniej połamane, bardziej w całości, równiej zwinięte. Jeśli chodzi o same liście, to również jakość ich jest większa, są bardziej wyselekcjonowane, nie jest to jakiś taki masowy zbiór z plantacji i mamy całą ciężarówkę liści i robimy z tego Tiguana, tylko mamy po prostu listki takie fajniejsze, nienaruszone, lepiej wybrane, dojrzałe. Również no, samo opakowanie, sam sposób przechowania, no wszystko jest po prostu lepsze. Więc ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że to jest lepsza jakość. Tyle, że no, trzeba sobie zrozumieć, że ta jakość no, odzwierciedla się na każdym etapie produkcji tej herbaty. Drogi czajnikowy, bardzo proszę o pomoc. Dostałem od brata mieszkającego w Japonii w prezencie dużą paczkę jakiejś bardzo drogiej herbaty zielonej Gyokuro. I pomyślałem sobie, że jak taka dystyngowana herbata dostała się w moje ręce, to na pewno mi zasmakuje. Jestem początkującym fanem picia herby, lecz jednak mi nie podeszła. Z tydzień jakoś codziennie piłem parę kubków tej Gyokuro, dodawałem cytrynę i sporo cukru, to było bardzo gorzka, parzonej przez 15 minut wodą o temperaturze 95 stopni Celsjusza. Na szczęście mam termometr, więc w kwestii temperatury nie martwię się, że jakaś nieodpowiednią zalałem, bo dokładnie termometr zawsze pokazywał tyle, no i ogólnie jakaś taka ciemna i niefajna. Mimo tego postanowiłem się nie zrażać, bo może po prostu zielonej herbaty nie podpasowują mi w ogóle moje gusta. I tutaj moje pytanie, czy poleciłbyś mi może jakieś inne gatunki, może jakąś dobrą czarną albo oolonga? Pozdrawiam. Pozdrawiamy również, tak, w takiej sytuacji polecam przede wszystkim czarną, ponieważ jeśli parzymy 95 stopni i 15 minut, to na pewno nie są warunki, którymi należy traktować herbatę Gyokuro. No słuchajcie, herbata Gyokuro, bardzo szlachetna, delikatna japońska herbata, temperatura poniżej 70 stopni, nawet 70 ja polecam. Parzymy króciutko, minutkę, dwie, żadnej cytryny i cukru. Słuchajcie, to jest szlachetna herbata i ona tak zaparzona jest pyszna, o ile się lubi te smaki, ponieważ no smakuje szpinakiem, bardzo roślinnie, ma wyraźne umami, troszeczkę taką kostką rosołową powinna nawet smakować, ale absolutnie nie jest gorzka, cierpka, ani ciemna i niedobra. No, z cytryną nigdy nawet nie próbowałem, nie przyszło mi to do głowy, a cukru tym bardziej. No, może ma to jakiś potencjał, ale drogi czytelniku, widzu, zapasz najpierw Gyokuro jak należy i zobacz, czy Ci smakuje. No jeżeli po prostu Ci nie podchodzą herbaty japońskie, to rzeczywiście przerzućmy się na jakiegoś oolonga, a najbardziej to polecam czarną, coś powiedzmy około równikowego, jakąś Sri Lankę, może coś z Afryki, jakaś Kenia, Uganda, może gdzieś południowe Indie. To raczej są herbaty takie bardziej uniwersalne, takie codzienne pod kanapkę z szynką na śniadanie. No a Gyokuro, no szkoda, po prostu szkoda marnować tak drogą i dobrą herbatę takim złym parzeniem. No chyba, że są fani, ale jak piszesz, nie smakuje Ci to, więc nie niszcz jej. Spróbuj ją zaparzyć normalnie, na pewno nie w ten sposób. Czy mógłby Pan wspomnieć coś o zawartości glukozy i jej wpływu na nasze zęby w yerbie? Słyszałem historię o tym, jak komuś wypadły szóstki po piciu yerby. No, słuchajcie, ja mam ogólnie zniszczone zęby, dlatego że piję herbaty strasznie dużo, ale to kwestia przebarwień, osadu i tak dalej. No wiadomo, fluor jest zdrowy z herbaty i tak dalej, ale no jest to używka, która na zębach zostawia ślady, ale żeby mnie coś miało wypaść od picia herbaty, nie. Poza tym glukoza, no od glukozy to nie wypadają zęby, można się nabawić jakiejś kruchnicy, nie, czy czegoś, ale żeby wypadły. Tak czy inaczej, to na pewno nie jest wina yerba mate. No nie słyszałem, żeby w yerba mate było coś, co może źle wpływać na zęby, a już zwłaszcza cukier. Rzeczywiście, odrobinka tam jakiejś naturalnej słodkości, że tak powiem, w yerba mate jest, ale ja sobie aż sprawdziłem na opakowaniach, czy rzeczywiście jest. No są tam węglowodany, ale wymienione w tej takiej, wiecie, tabelce na opakowaniu,
ale jeśli chodzi o cukry, to na większości tych paczek było napisane 0,0. Nie wiecie dlaczego na słynnej Pajarito był tam jakiś wesoły udział cukrów. Jak się nie mylę, 1 chyba gram, czy 1,2 grama na 100 gramów suszu w ogóle. Nawet nie na 100 ml, tylko gramów. Czyli w praktyce 50 gramów to jest mniej więcej taka codzienna dawka dla dorosłego człowieka, prawda? 50 gramów cukru jako takiego. A więc żeby to osiągnąć, trzeba by 100 gramów pomnożyć przez 50 i to trzeba by jeszcze zjeść, a nie zaparzyć, żeby dostarczyć sobie w ogóle dziennej dawki cukru. Więc nie sądzę. Ja uważam, że jeśli zjecie ciacho i popijecie gazowanym napojem, to macie nieskończenie więcej cukru w ciele niż po takiej yerba mate. Nie wierzę, żeby trzustki wypadły z powodu picia yerba mate. Sprawdźcie to, może były inne przyczyny, ale yerba nie podejrzewam. To tyle na dzisiaj. Czekamy na Wasze kolejne pytania. Piszcie do nas, postaramy się nagrać to szybciej niż ostatnio. Mniejszą przerwę obiecujemy, także nie zrażajcie się. Będzie więcej yerba czy herba. Tymczasem do zobaczenia na czajnikowy.pl.